Skoro w poprzednim materiale mówiliśmy o redakcji, to warto poruszyć jeszcze jedną ważną rzecz. Beta czytelników. Bardzo często pojawia się myślenie w takim stylu. No, może i nie mam redaktora, okej, ale dam książkę kilku osobom do przeczytania. To pewnie wystarczy. I tu zaczyna się problem. Wielu autorów traktuje beta czytelników jak taki darmowy zamiennik redaktora. A to w ogóle nie jest ta sama rola. Żeby było jasne, beta czytelnicy, no, oni są świetni, naprawdę. Potrafią dać nie tylko ogromne wsparcie emocjonalne, ale też dać ci tak naprawdę najważniejszą rzecz z punktu widzenia rynku. Powiedzą ci, czy historia wciąga, czy bohaterowie działają i czy chce im się po prostu czytać dalej. To jest bardzo wartościowe. Tyle, że jest to po prostu inny poziom pracy z tekstem. Beta czytelnik powie ci, ta scena mi się nie podoba, albo ten bohater mnie denerwuje. Profesjonalny redaktor powie ci natomiast, ten rozdział nie działa, bo napięcie siada gdzieś w połowie, a motywacja bohatera jest niespójna z poprzednim rozdziałem. To ogromna różnica, bo zamiast domysłów i wiedzy o tym, że coś tam nie gra, ty masz konkretną informację. Otrzymując feedback typu coś tu nie działa, albo tam trochę się dłużyło, często po prostu nie wiesz co zrobić. Redaktor powie ci, dlaczego ludzie tak się czują i jak możesz to zmienić. To jest coś, czego no, tak naprawdę nie da się zastąpić. Najlepszy scenariusz to nie wybór tego czy tamtego. Najlepszy scenariusz to w zasadzie połączenie obu tych rzeczy. Na przykład E.L. James testowała fragmenty swojej historii na forach dla czytelników i dzięki temu dopracowała je dokładnie pod ich gust. Ale nawet w tym przypadku nie zastąpiło jej to profesjonalnej redakcji, z której nadal korzystała. Dla uproszczenia, pomyśl o tym jak o ubieraniu koszuli. Beta czytelnik powie ci, jaki kolor wybrać, w czym jest ci dobrze lub co pasuje ci do butów. Natomiast redaktor wyprasuje ci tę koszulę, zapnie guziki, a nawet wsadzi ci ją w spodnie. To bardzo ważne, zwłaszcza na etapie swojej pierwszej książki, bo bardzo łatwo jest pomylić zdanie tekst jest skończony z tekst jest gotowy, bo to nie jest to samo. Jeśli więc jesteś teraz właśnie na tym etapie i zastanawiasz się, czy beta czytelnik wystarczy, jasne, potraktuj ich jako swoje wsparcie, ale nie jako zamiennik redakcji. Jeśli chcesz zobaczyć, jakie jeszcze błędy bardzo często pojawiają się właśnie w tym momencie, wróć do naszego poprzedniego materiału. Tam właśnie rozkładamy cały ten etap na czynniki pierwsze i pokazujemy, co najczęściej utrudnia późniejszą sprzedaż i odbiór książki. Pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał po więcej treści związanych z rynkiem książki i poligrafią. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!